Miziatron 510 to prosty robotyczny kompan do zabawy. Wyposażony jest w dwa ruchome, czułe na dotyk ogonki, z których każdy jest osobnym zwierzątkiem. Każdy stworek czuje, w którym miejscu go dotykamy oraz czy głaszczemy go szybko, czy wolno. Wie także, czy jego towarzysz jest w danym momencie głaskany i może zrobić się zazdrosny, Miziatron może zachowywać się na wiele sposobów, ruszać się szybko lub wolno, warczeć lub mruczeć, w zależności od tego, jak go pogłaszczemy, albo i nie. Dla przykładu, Miziatron lubi być głaskany, ale nie lubi, kiedy złapiemy go z obu stron. Miziatron ma wiele zaprogramowanych zachowań zależnych od tego, w którym miejscu i jak szybko go głaszczemy. Zabawą dla użytkownika jest znalezienie ich i poznanie sekretów Miziatrona. A kiedy zrobi się ciemno, Miziatron pójdzie spać, aby nie przeszkadzać ci podczas snu. Mózgiem całej operacji jest mikrokontroler ESP8266. To on odpowiada za przetwarzanie informacji o dotyku i decyduje o podejmowanej akcji. Oba ogonki podłączone są do tego samego mikrokontrolera. Informacje o dotyku zbierane są przez kontroler dotyku oparty o chip MPR-121. Do realizacji zachowań wykorzystane są serwomotor i silnik wibracyjny, po jednym na każdy ogonek. Urządzenie zasilane jest ze złącza USB, a do zasilania można użyć powerbanku. Widoczny tutaj radiator służy jedynie do zwiększenia wagi urządzenia. Kod mikrokontrolera napisany jest w C++ przy użyciu środowiska Arduino. Używa on algorytmu FFT, aby rozpoznawać częstotliwości w danych o dotyku, co pozwala rozpoznawać akcje wykonywane przez użytkownika. Po otrzymaniu potrzebnych części stworzyłem prosty prototyp, aby zobaczyć, czy wszystko działa i czy mój plan da się zrealizować. Do pierwszych prób użyłem kawałka kartonu pokrytego folią aluminiową. Dla zwiększenia precyzji rozpoznawania gestów napisałem kod, który zbierał surowe dane o sile dotyku bezpośrednio z kontrolera. Niestety nawet po tym zabiegu precyzja nie była wystarczająca. Powodem był zły kontakt pomiędzy aluminium a kablami idącymi do kontrolera. Problem polega na tym, że aluminium słabo wiąże się z cyną lutownicą w przeciwieństwie do miedzi. Potrzeba zatem było zdobyć folię miedzianą. Taka impreza na botland.pl kosztuje aż 19 zł, zatem chcąc przeoszczędzić, wpadłem na inny pomysł. Na zdjęciu widać ogniwo litowo-jonowe wyjęte z baterii od laptopa. Jedna z elektrod w takim ogniwie zrobiona jest z miedzi, zatem wystarczy rozebrać takie ogniwo i wyjąć ze środka folię. Uwaga, to może być bardzo niebezpieczne, jeśli nie wiesz, co robisz. Dzięki użyciu folii miedzianej jakość rozpoznawania dotyku poprawiła się znacznie i można było przystąpić do konstruowania pierwszych ruszających się prototypów. Widoczny tutaj prototyp ma tylko jedno skrzydło, nie ma funkcji wibracji i porusza się, jak widać, dosyć gwałtownie. Widoczny teraz drugi prototyp jest już bardziej dopracowany. Posiada dwa skrzydła, chociaż w tym momencie oprogramowane jest tylko jedno. Rusza się bardziej płynnie i naturalnie, dzięki czemu sprawia wrażenie zwierzęcia, a nie tylko maszyny. Tutaj widzimy prototyp bliski wersji finalnej. Jak widać, czasami się zawiesza i wymaga jeszcze dopracowania.